Witam wszystkich na kolejnej rozmowie Galerii Melete. Ja nazywam się Agnieszka Włodyka i prezentuję Galerię Melete. I to jest kolejna, ale zarazem pierwsza nasza rozmowa towarzysząca nowej wystawie Kontrolowana wielozmysłowa eksplozja nastrojów, kolorów i tekstur w abstrakcji. I przypominam, że wystawę można oglądać przez naszą galerię meletegallery.org w galerii i tam można wejść do galerii 3D. I bardzo serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę wielozmysłowa uczta dla psychiki. I jako kuratorka tej wystawy jest mi dzisiaj bardzo miło powitać naszą pierwszą artystkę z wystawy, Martę Zawadzką. Cześć Marta. Dzień dobry, przemiło mi. Dziękuję za zaproszenie i też takie piękne wyeksponowanie moich prac. No my też bardzo dziękujemy właśnie, że zgodziłaś się wziąć udział w naszej wystawie i że po prostu zgodziłaś się z nami porozmawiać, bo jest to dla nas szalenie miła sprawa i w ogóle jest to dla nas miłe, że jest to pierwsza rozmowa po polsku właśnie z artystką. I chciałam tylko dodać, zanim rozpoczniemy rozmowę, że rozmowa jest transmitowana oczywiście na YouTubie, na żywo i można na naszym, albo przez kanał YouTube, albo przez Facebooka można pisać pytania do Marty, albo komentarze oczywiście i ja je zadam na koniec rozmowy, bo one mi się tutaj pokażą i wtedy mogę je zadać. Także żeby już nie przedłużać, bo mamy dużo do omówienia, Marta jest bardzo ciekawą artystką. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że podczas tej rozmowy ja pozwolę sobie przedstawić PDF-a właśnie z pracami Marty, z wybranymi pracami, które znajdują się na naszej wystawie, ale jest to tylko bardzo mała liczba i żeby zobaczyć wszystkie prace Marty z naszej wystawy, no to musicie Państwo wejść właśnie i na naszą ekspozycję. Marta Zawadzka studiowała architekturę i od kilkunastu lat jest malarką, której pełne energii obrazy były prezentowane na wystawach i targach sztuki na całym świecie, również w Polsce, no a teraz w wirtualnej galerii. Zanim rozpocznę malowanie, przygotowuję się mentalnie, by włożyć w każde dzieło jak najwięcej pozytywnej energii. Proces tworzenia jest dla mnie spontaniczny, pozwalam podświadomości kierować pędzlem, aż pojawi się harmonia, pisze Marta. Cześć Marta, więc chciałam się zapytać, jak przygotowujesz się właśnie do procesu tworzenia dzieła, nowego dzieła? Czy masz jakieś specjalne rytuały, czy robisz szkic, czy robisz jakiś plan? Jak to wygląda z Twojej strony? Z mojej strony to jest taki proces, no przyglądając się, jest to taki proces dość stabilny i stały. Generalna zasada jest taka, że staram się nie robić szkiców, czyli jakby nie obmyślam kompozycji, raczej wygląda to tak, że próbuję wtopić się w temat, może zanurzyć się, popływać w temacie. Popływać w temacie, ściągnąć jak najwięcej informacji, nasiąknąć energią i w momencie, gdy mam takie poczucie, że albo na przykład zakochałam się w tym temacie, albo takiej pełni, takiego poczucia, że no już mam coś do powiedzenia, no to wtedy siadam do płótna. Jest najpierw taka warstwa podkładowa, a później już jakby takie powiedzmy sobie zaznaczenie kompozycji, no i leci to warstwa po warstwie. Natomiast jeśli mówimy o takim właśnie szkicu, planowaniu zbyt głębokim do przodu, to nie, bo wtedy wygląda to tak, że ja po prostu wypstrykam się z energii, zbyt dużo jakby tak wiesz, wejdę już w szkic, no i później te płótno, czyli to, na czym mi najbardziej zależy, nie ma tej iskry. Natomiast w momencie, gdy ja na początku zbieram, kolekcjonuję często informacje, bo na przykład jeśli seria jest poświęcona muzyce, no to wtedy jest mi dość prosto, po prostu zanurzam się w tą muzykę, ale generalnie mogą być różne tematy, a więc jakby chłonę, kolekcjonuję inspiracje wszelkie i staram się tego zbyt mocno nie segregować w głowie. Oczywiście ten proces intelektualny jakoś tam obrabiam, natomiast nie jest to na zasadzie takiego, wiesz, planowania aptecznego. Tak, rozumiem. Tak, no i w momencie, gdy już jakby wiesz, mam tą energię, no to siadam i jakby rozpoczynam płótno
jeśli chodzi już o sam proces malowania, bo wiem, że to jest takie pytanie często kluczowe, to wygląda najprzeróżniej. To też w zależności, czy rozpoczynam serię, czy jestem już w środku, od tematu to zależy, no ale też od mojej jakby fizycznej dyspozycyjności, czyli im lepsza forma, tym szybciej, tym tak bardziej energetycznie jestem w stanie wejść. Natomiast dla mnie taka podstawowa zasada, żeby po prostu nie spalić się przed malowaniem. Raczej tak, Tak, wiesz, tak. z świeżym umysłem wchodzę i wtedy. Rozumiem. A co mogłabyś na przykład powiedzieć nam na temat tego obrazu? On jest bardzo kolorowy, on już się znajduje, bo zaczęliśmy właśnie, tutaj były dwie prace z pierwszej sali nastrojów, emocji, a tutaj jest właśnie obraz, który przeszedł jakby z sali nastrojów do sali kolorów, no bo jest też bardzo kolorowy. Czy coś ciekawego jest w tym obrazie na przykład? To jest początek z 2018 roku. Tak, to już ten obraz ma kilka lat, natomiast szalenie go lubię, bo jest to jeden z niewielu obrazów, gdzie zmieniłam kierunek w trakcie, czyli tu dokładnie rozpoczęło się od portretu, no ale to nie był jakby dzień, moment na portret, no i przeszło to w abstrakcję, czyli no nie mam wiele takich obrazów, ale czasem one są i one o tyle są dla mnie przynajmniej bardziej wartościowe, że w nich jest większa głębia zbudowana. Bo to jest też tak, że w zależności od tematu, ale często jest tak, że jeśli tych warstw tam trochę jest i ja pobędę z jakąś koncepcją, tym większa głębia jest i to w zasadzie zawsze jest odbierane. To jest chwytane przez moich kolekcjonerów, osoby, które oglądają. A więc ta moja jakby często intencja, czy nawet ten proces często jest mimo braku mojego komentarza, zbudowania jakiejś narracji dookoła, no on jest odbierana. Więc to jest super, że kurczę, no że ta sztuka jednak bez względu na szerokość geograficzną jest odbierana, ponieważ no, ja mam kilka takich dość charakterystycznych rzeczy, charakterystycznych, które mi zapadły w pamięć bardzo mocno, że miałam koncepcję, na przykład nawiązywałam do mojego dzieciństwa w abstrakcji, no i kolekcjoner, który to dalej zakupił, był z Tajpej, z Tajwanu, czyli jakby zupełnie odrębna kultura, klimat, no wszystko. Natomiast on świetnie jakby znalazł tą moją intencję w tym obrazie i go kupił, dlatego że mu też to przypominało takie właśnie elementy z dzieciństwa jego dzieci z kolei. A więc no dla mnie to jest w ogóle niesamowite w twórczości, że bez względu na szerokość geograficzną ta głębia no jest wyłapywana przez te osoby, które w jakiś sposób z nią rezonują. Tak, to jest niesamowite, to akurat przez całą sztukę, to nie tylko obrazy, ale tak, zgadzam się, bo to jest fantastyczne właśnie w sztuce, że jest rozumiana praktycznie bez słów i to nawet z różnych tak odległych kultur by się wydawało. Także tak, na pewno. I bardzo ciekawe, że tutaj właśnie był wcześniej portret, a teraz mówisz, że właśnie to zostało przerobione na abstrakcję, ponieważ nie miałaś, tak jak wcześniej powiedziałaś, nie miałaś jakiegoś specjalnego planu i po prostu szłaś spontanicznie. Wiesz co, tak, jak miałam, no tutaj może wyszłam, wiesz, tak bardzo z głowy, że plan był na abstrakcję, bo może to czas był, tu trzeba namalować, bo sporo, znaczy plan był na portret, sporo było tych portretów, natomiast to też jest tak, że na przykład wiesz, jeśli w danym momencie robię sporo portretów, załóżmy męskich, no to z kolei ten damski taki może wyjść mi słabiej, no w takiej energii bardziej męskiej, albo na przykład jeśli samochody, no to wtedy jakiś inny temat, a więc to też jest takie, że no w zależności z czym obcuję, czym jestem jakby zaaferowana, jaka energia jest wokół mnie. Tak, energia jest dla Ciebie bardzo ważna. Kolor jest moją obsesją, a jego intensywność, to widzieliśmy tutaj na przykład na poprzednim obrazie, i siła mają bezpośredni wpływ na emocje oraz nastrój. Jeśli możesz, powiedz mi coś więcej właśnie na temat barw, na temat właśnie tej siły koloru w Twoim procesie twórczym i ostatecznym rezultacie. Skąd pomysły na taką, a nie inną paletę kolorów, bo tutaj na przykład widzimy stonowaną paletę, tu jest więcej bieli, jest trochę różu, jest trochę pomarańczu, żółtego, ale jednak to już nie jest aż tak kolorowe jak poprzedni obraz. Więc te obrazy oczywiście, każdy obraz się od siebie różni, ale skąd właśnie pomysły na taką, a nie inną paletę barw? Jeśli mogłabyś. To może rozpocznę od tego, że dla mnie w ogóle ta paleta, która
gdzieś tam, wiesz, pod ręką mam, bo z reguły już mam pod ręką, tam ściągnę jednak te farby i one już są obok sztalugi, no to jest taka siła napędowa, to jest taka siła napędowa obrazu, która mi prowadzi obraz. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o pomysł na paletę, no to wiesz, to trochę jak z jazdą samochodem jest. Ja tak długo nad tym jakby siedzę w kolorach od dziecka, że ja nie zastanawiam się. Z reguły trafiam dobrze z kolorem, raczej nie mylę się, jeśli chodzi o kwestię doboru kolorów, a więc to jest dla mnie trochę jak jazda samochodem, czyli jeśli mam punkt zaczepienia, no to już tą paletę buduję jakby nie kontemplując tego zbyt mocno. Natomiast skąd się biorą palety barw? No to tutaj jeszcze raz, dokładnie tak samo jak było poprzednio, no to w zależności z czym obcowałam, czyli na przykład zawsze po moich podróżach do Azji, czy to jest Singapur, czy Tajlandia, czyli w takie miejsca gorące, bardzo kolorowe, no to ta paleta jest bardzo nasycona. Natomiast ten obraz dokładnie jasny, który pokazałaś, no to ewidentnie on był standardowo, to były to był jakiś czas spędzony nad morzem albo bałtyckim, albo północnym i wtedy idę w tą stronę. No albo tutaj na przykład dokładnie jeszcze to był taki czas zimowy, czyli jeszcze bardziej ta paleta. Natomiast paleta ma bezpośrednio związek z tym, w czym przebywałam, jakby w jakich energiach się otaczałam, w jakich kolorach się otaczałam, jaka była kultura, jak było dynamicznie, bo na przykład też po wizytach w takich miastach dynamicznych, nie wiem, Londyn na przykład, no to też zawsze jest taki, wiesz, dość taki zastrzyk. A tutaj na przykład na tym obrazie mamy tańcząc w deszczu, Dancing in the Rain. I tutaj jest ewidentnie już było takie zaczerpnięta ta seria cała, ona powstała po mojej wizycie w Bilbao, które zresztą uwielbiam, w kraju Basków w Hiszpanii i to, co mnie tam oczarowało, to był taki głęboki kolor zieleni. To w ogóle, no to było dla mnie niesamowite. W ogóle ja uwielbiam kraj Basków, szczególnie Bilbao, te wybrzeże takie z oceanem. No to jest coś niesamowitego, te kolory, te powietrze tam, no one dla mnie jako artysty, szczególnie pracującej artysty z kolorem, no to jest bardzo takie duży miało na mnie wpływ i ja byłam oczarowana. I tutaj dokładnie, jeśli chodzi o ten kolor niebieski, to było właśnie zahaczenie o tą właśnie głębię kolorów stamtąd i powstała cała seria właśnie z niebieskim i z tym takim soczystym zielonym. Tak. Natomiast tutaj sporo takich jeszcze jest elementów bardziej geometrycznych, no i tak naprawdę dopiero później, jak już ten obraz powstał, tak zobaczyłam, no co te geometryczne to wzięły się stąd, że no samo Bilbao jest bardzo artystyczne, jest Muzeum Guggenheima Gerego, które jest w ogóle niesamowite, natomiast w tym przypadku te wszelkie takie geometryczne elementy to było nawiązanie do Forum Kultury. Oni mają taki bardzo fajny, nowoczesny budynek. Na górze jest w ogóle świetny basen, w ogóle też bardzo taki nowoczesny, fenomenalny. Natomiast dolna kondygnacja ma takie potężne kolumny i każda kolumna jest zaprojektowana przez innego architekta, między innymi przez Starka, chyba jedna albo dwie kolumny są zaprojektowane, no i one są takie zajebiste, dla mnie jako artysty bardzo takie fajne, kolorowe, charakterystyczne, no i tutaj ewidentnie to było jakieś takie moje nawiązanie, reminiscencja wizyty właśnie w tym forum. Tak, rozumiem. I mówisz właśnie, że i tutaj jeszcze mamy mgłę, też piękny obraz, bo mówisz właśnie, że uwielbiasz kolory fluorescencyjne. I teraz chciałam Cię zapytać, co Cię w nich tak zachwyca i co możesz przekazać widzom, używając właśnie tych kolorów? Co one dodają jak gdyby do Twoich prac? Wiesz co, one dodają życia, tutaj jest taki dodatkowy wymiar. Przynajmniej ja to tak odbieram, to jest dodatkowy wymiar i ten obraz zaczyna tak wibrować, ale też zdecydowanie bardziej zmieniać się w ciągu dnia w zależności od oświetlenia, co dla mnie też jest bardzo fajne. Natomiast to jest tak, że przed tym, gdy jeszcze nie używałam kolorów fluorescencyjnych, ja czułam, czegoś mi brakowało w moim malarstwie. Po pierwsze, trochę bardziej klasycznie do sprawy podchodziłam, natomiast czegoś mi brakowało, to nie to było. I był taki moment, że zostałam zaproszona do współpracy przy takiej promocji produktu Samsunga, tabletu. No i na tablecie te kolory
Mm. na tablecie, jakimkolwiek ekranie, one są głębokie i właśnie te dotknięcie tego, wiesz, tego koloru z ekranu nagle dało mi, aha, to ja tego szukam. No i zaczęłam jakby tak bardziej już kierować się w stronę kolorów intensywnych, no i wtedy spotkałam fluorescenty. Tych fluorescentów wtedy na rynku było bardzo mało i tak naprawdę jeszcze one nie były używane tak powszechnie jak teraz. No i to w ogóle dało mi taki potężny zastrzyk energii do rozwijania się jeszcze bardziej. Rozumiem. A co na tym obrazie na przykład możemy zobaczyć? Bo on jest zatytułowany Maria, czy Maria? Maria. Maria, tak. Maria, tak, to jest w ogóle duży obraz, a więc to jest taka ekspresja i kilka takich obrazów, niedokładnie takich, bo tylko tak powstających mam. To był taki emocjonalny obraz, nawiązujący już do konkretnej osoby. Czyli to jest portret tak naprawdę, jak gdyby No taki abstrakcyjny, portret energetyczny, myślę, że energetyczny. tutaj to jest fajne. Fenomenalne. Nigdy tak do tego nie podchodziłam, ale tak, to jest ewidentnie taki, wiesz, portret energetyczny. Dobrze, Aura. Jeśli super. tutaj chcielibyśmy, wiesz, tak ezoterycznie podejść do sprawy. Tak, tutaj mamy zapach łąki i tutaj też Mhm. mamy już takie bardziej, też właśnie widzimy te fluorescencyjne kolory, prawda? Bo ten Tak, tutaj żółty jest i sporo tego. różowy, tak, tutaj jest Mhm. sporo. I bo właśnie ja się zastanawiałam, bo zawsze mi się wydawało, że kolory fluorescencyjne to właściwie widać tylko w świetle ultrafioletowym, ale to nie jest prawda, bo mówisz, że właśnie jak się zmienia pora dnia, to one właśnie ewoluują te obrazy i one Znaczy, zmieniają kolory tak, w poniekąd. świetle Częściowo. fioletowym to zupełnie dochodzi do takiego przewrócenia kolorów. To wtedy Tak, mamy tak, wtedy one wychodzą zupełnie, inaczej. zupełnie inne wrażenie, zupełnie inaczej obraz się buduje. Natomiast na pewno reagują na słońce i to bardzo mocne, czyli w okolicy południa wszelkie fluorescencyjne kolory, one nabiorą mocy. I później z biegiem dnia będą troszkę, znaczy blaknąć, no nie wyblakną, ale nie będą tak intensywne. Natomiast Tak. na pewno tego jednak fluorescentów w promieniach słonecznych jest bardzo dużo i one bardzo reagują. No to jest fantastyczne, niesamowite. W ogóle Twoje barwy są fenomenalne, ale to tak już to wszyscy możemy zobaczyć zresztą. I tutaj piszesz, jednak moje malarstwo to nie tylko zabawa barwą i formą. I teraz mamy rytm lata i chciałam się zapytać, co jeszcze Cię inspiruje i z czego czerpiesz energię do tworzenia, którą później przekazujesz swoim dziełom. I chciałabym, żebyś tutaj troszeczkę może o technice powiedziała nam, bo tutaj widzę, że są już inne troszeczkę pociągnięcia jakiegoś pędzla, czy nie wiem, czy specjalnie coś tutaj zrobiłaś, czy specjalnie coś kupiłaś. Wiesz co, ja generalnie jestem taką dość ciekawą osobą, ciekawą życia, ciekawą nowości i często nawet nowy kolor bądź nowe narzędzie, nowy pędzel może mnie zainspirować i jakby na tej energii stworzę kilka obrazów, serię, no to już w zależności. Natomiast tutaj ewidentnie była taka inspiracja nowego narzędzia, czyli zbudowałam sobie taki, powiedzmy sobie, taki pędzel grzebieniowy. No i tutaj te linie, szczególnie dla mnie jako architekta, właśnie te posługiwanie się liniami jest bardzo ważne i inspirujące, a więc ja na tej podstawie kilka obrazów zrobiłam jeszcze na tej energii takiej, wiesz, fascynacji, no trochę dziecka, to jest taka energia, wiesz, właśnie jak dzieci, no generalnie jak wszyscy się zachwycają takiej pasji, a więc tutaj była, jeśli mówimy tak, wiesz, technicznie, tak, co składało się na zbudowanie pracy, na taką ekspresję, no to była ta fascynacja. Natomiast w tym przypadku byłam bardzo mocno jeszcze byłam po wizycie w Nicei, czyli ten pejzaż taki bardzo słoneczny, mimo że to była zimowa wizyta, a więc to jest taki, wiesz, miks tutaj, to coś nowego zrobimy, jest nowe narzędzie. No i ta Nicea, która zawsze jest dla mnie już niesamowitą inspiracją. Zresztą chyba nie tylko dla mnie, bo tych artystów żyjących w okolicy Nicei, Lazurowego Wybrzeża, malarzy, pisarzy, nie wiem, Gombrowicz, no to jest naprawdę wiele. Tak, a tutaj, bo tutaj widzimy coś innego technicznie. Wiesz co, tutaj widzimy zupełnie inny obrazek, natomiast jeśli chodzi o takie, co mnie popchnęło do tego, to jest bardzo podobnie, bo tutaj z kolei jakby byłam zafascynowana budowaniem tekstury wcześniej, czyli ten obraz jest
jak na moje obrazy, bardzo trójwymiarowe, bo tutaj była wcześniej zbudowana tekstura, czyli Tak. tym takim, wiesz, taką fascynacją było, wow, to będzie coś nowego, zbudowanie tej tekstury, no i później ten wygląd, który tu jest, no to też jest konsekwencja, inspiracja mojej podróży. Tutaj z kolei to było w nasze góry Karkonosze dokładnie. A, Tak, to było w Karkonosze i no i tutaj to było tyle fajny wyjazd, że sporo czasu spędziłam patrząc na te góry. Tam było takie, sauna też była z widokiem na górę, było sporo tarasów z widokiem na góry, no i tam właśnie wypoczywałam i tak, o Jezu, jak wrócę do domu, no to na pewno jakoś tak pójdę w te tematy tak. malarstwo. No i tutaj tak, to było coś takiego, właśnie taka fascynacja, tak naprawdę techniczna, typowo techniczna, bo to też jest dla mnie często bardzo bardzo, znaczy i rozwijające jako artysty, bo to zawsze jakaś tam perełka, ale też takie eksplorowanie nowych przestrzeni, nawet technicznych, a nawet często technicznych, to jest dla mnie bardzo duża inspiracja. I też taki nośnik energii nowy. Tak, oczywiście. A czy dzieje się tak, że czasami po raz kolejny podchodzisz do jakiegoś tematu, który już malowałaś, który już stworzyłaś? Znaczy mam kilka tematów, do których wracam, jeszcze raz wracam. To są takie, jakoś tam bym nawet teraz powiedziała, że też związane i chyba z takim moim pochodzeniem, z tym chyba, co tam w żyłach mi płynie, z jakimiś rodowymi takimi pejzażami, skąd jakby jestem. I do tych tematów często podchodzę. Tylko że nawet jeśli chciałabym jakby tak 1 do 1 podejść, to po pierwsze moja technika jest bardzo ekspresyjna, czyli no nie powtórzę tutaj, wiesz, tej gry, powiedzmy sobie, czy pasów, czy kropek i tak dalej, to jest, Tak, nawet jakbym się oczywiście. starała, no to ten wydźwięk byłby taki, powiedzmy sobie, bardzo nieatrakcyjny i źle odebrany, byłby taki surowy, bo to zawsze jednak musi być z tej ekspresyjnej energii, a więc po pierwsze jakby technicznie jest mi ciężko trafić, a po drugie no zawsze jestem na jakimś tam innym etapie życia, no to nie jest to, co było miesiąc temu, jestem w innej formie, mam trochę inne spojrzenie, inna pogoda jest, która też na mnie oddziaływuje. A więc tak, podchodzę jeszcze raz do tematów, bo są tematy, które często właśnie często to są takie z takim głębokim horyzontem, czyli te takie łąkowe tematy, płaska nizina gdzieś tam albo coś tylko w oddali się zarysowuje, to no to chyba jest związane już jakby z pochodzeniem takim, takie korzenie, wiesz, Warmia i Mazury, Podlasie, czyli Rozumiem. jednak ta łąka, taka nizina raczej albo lekkie pagórki, bo to jest tak, że no zawsze ma wpływ mają na mnie podróże i one chyba no jakby zawsze ma to odzwierciedlenie w tym, co maluję. Natomiast w momencie, gdy rozpoczął się COVID, to tych podróży po prostu nie było i w ogóle ta inspiracja mi się skończyła, nie ma. I te obrazy, które wtedy zaczęły powstawać, one w zasadzie wszystkie bazowały albo nawet na takich chatach gdzieś tam daleko rysujących się pejzażowych na tych łąkach. Ja dopiero później jakby złapałam to, że tak naprawdę ja w tym momencie czerpię do tych zasobów, które wiesz, mam z dzieciństwa, a może jeszcze jakby z tych pokoleń, które mnie zbudowały, że wtedy ta inspiracja nie przychodziła z podróży, które są dla mnie zawsze jakby takie i rozwijające i fajne i w ogóle to takie paliwo. Natomiast wtedy bardziej we mnie grać zaczęło właśnie to, co gdzieś tam jednak z tyłu mam takie, wiesz, zakodowane, z czym jestem od dziecka, albo też moja rodzina prawdopodobnie też miała. Tak. To jest taka, wiesz, ciekawa podróż. Ja sama nawet taka samorozwojowa, sama z boku z siebie obserwuję i po jakimś czasie wyciągam wnioski, tu o to chodziło, to jest tak, aha, to spotkało się z takim momentem mojego życia. Ale to też jakby jest jakaś podróż w głąb siebie, ale to też w dalszym ciągu jest podróż. Także tak jak mówisz, że czerpiesz inspirację z podróży, to można powiedzieć, że te podróże również znajdujesz w sobie poniekąd. Tak, to jest tak, taka podróż zawsze, tak.
Tak, tak, tak. Świetnie. A chciałam jeszcze zapytać, dlaczego tak ważne dla Ciebie są właśnie te żywe kolory i pozytywne emocje? I czy to znaczy, że odchodzisz od tych trudniejszych emocji, jak malujesz swoje dzieła, czy one jednak pojawiają się w całym procesie twórczym? Jak to wygląda u Ciebie? Wiesz co, ja opieram się dość mocno może w takiej komunikacji, pozytywne emocje i jakby to jest taki mój cel nadrzędny, bo to, czym ja się zajmuję, no to ja jestem artystą, który jednak tworzy głównie do klienta, kolekcjonera prywatnego, do domu, czy też jest to związane z takim zawodem, moim przygotowaniem zawodowym, który jest taki miks techniczno-artystyczny, natomiast jakby u podnóża takim pierwszym celem nadrzędnym architektury, no ona ma być użyteczna i jakby ja do obrazów podchodzę też podobnie, że one muszą spełniać rolę, muszą w jakiś sposób wspierać osoby, które no je kupują, jakby inwestują swój czas, zasoby i wieszają na ścianie, które no będą z tym żyły, a więc to, co ja robię, to ja nie otwieram jakiegoś takiego procesu, czyli może no nie, staram się nie rozgrzebywać ran, albo tak. jeśli już wchodzę, bo często dostaję zlecenia na przykład na tematy dla mnie trudne, związane z odejściem członka rodziny i no tam jest cały, jest i ból, jest i strata, jest i żałoba i ja jako osoba, jako artysta, no taka głęboko czująca osoba, malując taki obraz, wchodzę w to. Natomiast moim zadaniem jest, no to jest też takie psychologiczne, żeby zamknąć proces, czyli jeśli nawet pojawiają się te trudne emocje, to ja raczej zawsze, to jest w ogóle, jeśli tego nie zrobię, to nie skończę pracy, to w ogóle emocjonalnie będę się czuła źle no, emocjonalnie nie będę wiedziała, że ten obraz jest skończony i też no, będzie ciężko mi. A więc to jest tak, że to jest taki proces, że ja muszę poczuć, że obraz jest zamknięty, czyli jakby nawet jeśli tam były jakieś trudne emocje, to one zostały przetransformowane, na przykład, tak to nazwijmy, bo tutaj no, tak technicznie, wiesz, teraz staram się ubrać to, co robię i jak to wygląda, bo tak, tworząc obraz, te emocje mogą się natomiast pojawić, natomiast to, co ja robię, no staram się zamknąć ten proces, czyli jeśli wypuszczam ten obraz do ludzi, do świata, no to jest taki obraz kompletny, no po pierwsze on musi skończyć się harmonią, czyli jednak ta kompozycja jest skończona. W momencie, gdy kompozycja jest skończona, to też ten obraz już jest taki, wiesz, zamknięty, to nie jest na zasadzie, że on ma iść do człowieka i mu, wiesz, jakby owszem go rozwijać i otwierać jakieś nowe przestrzenie, no ale to jest po prostu taki zamknięty proces. Jeśli już wypuszczam, to jest taka energia zamknięta, przepracowana, o tak. Rozumiem. Super. I to w zasadzie jest koniec właśnie tego PDF-u. Natomiast mamy pytania od naszych widzów. Tosia pyta, co sprawia Ci najwięcej frajdy, a co jest lub bywa wyzwaniem w Twojej twórczości? Wygląda to tak, że kurczę, znaczy wyzwanie, no zawsze to jest jakieś, znaczy wyzwanie, no zawsze jest to jakieś wyzwanie, żeby jednak ogarnąć płótno, na przykład duże bądź małe, bo często też jest tak, że jeśli robię duże płótna, to do małego jest mi ciężej przejść i ogólnie, ale wiesz co, no nie ma czegoś takiego, żebym... To jest tak, że jeśli ja jestem przygotowana do obrazu, w sensie takim, że już tak wejdę w ten temat, czyli na przykład z dnia na dzień nawet nigdy nie tworzę, to nie jest tak, że dostaję zlecenia, a jutro zaczynam pracę. Nie, muszę wejść w temat i w momencie, gdy ja wejdę w temat, no to nie jest tak, że ja jakoś tam się zmagam. Rozumiem, czyli wyzwań jako takich... Znaczy wyzwania są, ale to nie jest na zasadzie takiej, wiesz, orki na ugorze. Tak, oczywiście, rozumiem. Ale co sprawia Ci najwięcej frajdy w tym właśnie, w tym wszystkim, w tym całym tworzeniu? Masz coś takiego specyficznego? Czy to są te kolory właśnie, czy użycie tych kolorów, czy w ogóle... Wiesz co?
kurczę, Czy no wchodzenie w specyficzne tematy może? No nie wiem. wiesz, to wszystko mnie interesuje. To fajny jest setup. W ogóle często nawet jeśli mam, ja nie robię często zleceń, ale jeśli mam, to nawet osoby, które do mnie się zgłaszają, to też jest szalenie interesujące, bo często to jest w ogóle cała, wiesz, historia za tym zbudowana, dlaczego się zgłaszają, nie wiem, na przykład no są fascynatami muzyki Davida Bowie i wtedy dostaję cały laborat, kiedy w Davidzie wow. się zakochali. I wiesz, i to jest dla mnie wtedy wow, no to ja już wiem, z czym ja pracuję, to jest super, to jest w ogóle fajne, a więc to mi wtedy to mi daje bardzo, bardzo dużo energii. Natomiast wiesz, no zawsze ta praca z kolorem jest fajna. Wiesz, ja trochę do tego obrazu często może tak, przy tych ostatnich jakby w ostatniej warstwie to trochę podchodzę, wiesz, tak jak do krzyżówki, a więc to jest na przykład dla mnie fajne, takie już, wiesz, zamykanie tego procesu, że już to już takie technicznie, że jeszcze tutaj kropkę na przykład zrobię i ona już jest tą kropką nad i. Rozumiem. Świetnie. I Ania jeszcze ma pytanie, Anna, przepraszam. Jak ważna jest dla Ciebie interpretacja widzów? Czy chcesz, aby widzowie poczuli coś konkretnego, czy też znaleźli własne znaczenie Twojego obrazu? Wiesz co, w momencie skończenia, znaczy w ogóle dobrze by było, gdybym nawet wcześniej o tym nie myślała, bo to mnie może spalić, jakieś tremy dostanę i tak dalej, to nie. Natomiast w momencie skończenia obrazu, no on już idzie do ludzi i ja jestem zwolenniczką tej teorii i chyba zgadzam się z nim, że no ten obraz to jest jakby w 50% mój, czyli to, co zrobiłam, to jest 50%, to, co jakby ze mnie wyszło. Natomiast te drugie 50%, no to już jest też interpretacja osoby, która na niego patrzy i też w jakim miejscu w życiu jest, w jakim nastroju, gdzie to wisi, jak wisi i tak dalej. Więc na taki ostateczny obraz ja mam wpływ, zakładam, no nie w 100%, może w 50% tylko, a może w 80%, ale to raczej pozostawiam już. Natomiast oczywiście takie budujące komentarze no cieszą mnie, jeśli wiem, że to, co robię, miało wpływ pozytywny i na przykład pozwoliło taką, wiesz, jakąś iskrę dać kreatywności albo na przykład mam świetną, to na samym początku mojej drogi twórczej, to Hania do mnie powiedziała, Hania moich obrazów ma bardzo dużo, no i ona właśnie mówi, że słuchaj, wiesz co, dla mnie takim świetnym czasem jest ranek, gdy siadam z kawą, patrzę na twój obraz i wiem, że dzień będzie pozytywny, a więc no to jest fajne. Super. Tak, na pewno to sprawia przyjemność oczywiście i jakby dopełnienie artystyczne. To chyba na tyle mamy czas, już przekroczyłyśmy troszeczkę, ale bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało, Marto, i mam nadzieję, że jeszcze możemy się spotkać jeszcze raz i wtedy porozmawiamy o troszeczkę innych sprawach. Natomiast bardzo dziękuję wszystkim za pytania. I mam nadzieję, że wszystkim spodobała się ta rozmowa i będziecie dalej obserwować nas i oczywiście odwiedzicie naszą galerię, odwiedzicie również stronę Marty, na której możecie znaleźć więcej informacji o samej Marcie i więcej obrazów oczywiście jej, a także naszą wystawę, na której możecie zobaczyć dużo więcej obrazów, które widzieliście na PDF-ie. Także serdecznie zapraszam i bardzo Ci, Marto, dziękuję za tą rozmowę. Było bardzo interesująco i inspirująco. Super, ja dziękuję bardzo za zaproszenie i w ogóle za tak ciekawe te pytania i też takie wejście głębiej w obraz, w intencje. To jest dla mnie bardzo takie, wiesz, no to jest nasza ciekawe, misja. rozwijające i miłe. Dziękujemy również. Dziękuję. No to dziękuję wszystkim. Do widzenia.